Witajcie kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was gościć na moim kanale Butik Diet. W dzisiejszym odcinku omówię sposoby oczyszczania jelit z przerostu pasożytów. Ten odcinek dedykuję dla właścicieli zwierząt. Nasze jelita naturalnie zasiedlają dobre kultury bakterii, pasożytów, grzybów, jednak gdy mamy słabą odporność, jesteśmy narażeni np. na stres, bierzemy antybiotyki, stosujemy niezdrową dietę bogatą w cukier, to może dojść do przerostu grzybów w jelitach, np. grzybów Candida. Jeśli często podróżujemy i na przykład jemy jedzenie niewiadomego pochodzenia, pijemy wodę niewiadomego pochodzenia, jemy produkty niedogotowane, nieumyte, surowe, bądź na przykład nie myjemy rąk przed jedzeniem lub mamy stały kontakt z małymi dziećmi lub ze zwierzętami, na przykład konie, psy, koty czy inne udomowione zwierzęta, to może się zdarzyć, że możemy mieć właśnie przerost pasożytów w jelitach. Bardzo ważne jest obserwowanie swoich dzieci oraz regularne odrobaczenie zwierząt, na pewno 2 razy w roku i na pewno przed szczepieniami. Zwierzaki odrobaczamy przez całe ich życie, nie tylko jak są małymi szczeniaczkami. Zarazić się pasożytami możemy również nawet jeśli przestrzegamy zasad higieny. Jeśli posiadamy w domu zwierzęta, to można przemyśleć o odrobaczaniu, oczyszczaniu naszych organizmów naturalnie i regularnie, czyli na przykład raz w roku na wiosnę. Jakie mogą być objawy zarobaczenia u ludzi pasożytami układu pokarmowego? Wymienię te najważniejsze. Biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, swędzenie odbytu, zwłaszcza w nocy, niespokojny sen, czy na przykład zgrzytanie zębami. Swędzenie odbytu czy niespokojny sen i zgrzytanie zębami to są objawy typowe u dzieci chorych na owsicę, czyli owsiki. Dlatego trzeba obserwować zachowanie swoich dzieci i oglądać swoje dzieci. Zmęczenie, anemia, chudnięcie, bardzo duża ochota na słodycze i nieprzybieranie na wadze, mimo pochłaniania naprawdę dużych ich ilości. Świąt skóry, ale też również brak objawów. Czyli jak stwierdzić, że mamy nadmiar pasożytów w jelitach? Trzeba zrobić odpowiednie badania. Pierwszym takim badaniem jest badanie kału. Nie zawsze ono jest wiarygodne, najlepiej w dobrym dla tego laboratorium weterynaryjnym. Są to badania odpłatne i tak jak powiedziałam, czasami jedna próbka to jest za mało, ponieważ może nie być w niej ani jaj, ani cyst, ani osobników. Badanie to robimy przed zaczęciem leczenia oraz po zakończeniu terapii. 2. Test szkiełkowy. To jest taki test polecany właśnie do sprawdzenia, czy są owsiki, który polega na tym, aby przylepić w okolicy odbytu wcześnie rano po obudzeniu się przed kąpielą taśmy celofanowej, czy na przykład zwykłej taśmy klejącej i następnie naklejenie jej na szkiełko mikroskopowe, które możemy kupić w aptece. I zawozimy takie próbki 3, zebrane w odstępach 2-3-dniowych do laboratorium. Wcześniej oczywiście szkiełka przechowujemy w lodówce. Badania krwi. We krwi możliwe jest oznaczenie swoistych przeciwciał różnych klas IgG, IgM, IgA, IgE, które wytwarzane są przez organizm człowieka po kontakcie z pasożytem. I na przykład przeciwciał przeciwko Giardia lamblia, przeciwko tasiemcom, ale warto podkreślić, że w pierwszych miesiącach zarażenia przeciwciała mogą być jeszcze niewykrywalne i tak samo może być w przypadku boreliosy. Są jeszcze metody niekonwencjonalne, oczywiście nie każdy je uznaje, ale wymienię je, ponieważ są one dostępne, takie jak na przykład biorezonans magnetyczny. No i tak jak powiedziałam, są to metody naturoterapii, naturalne i można ich spróbować wtedy, jeżeli te pozostałe zawiodły. Pasożyty obejmują bardzo szeroką grupę organizmów. Do najbardziej znanych parazytów układu pokarmowego zalicza się pierwiotniaki, czyli na przykład właśnie lambię jelitową. Czy robaki płaskie, tak jak na przykład tasiemce uzbrojone, nieuzbrojone. Nicienie, najpopularniejsze to są owsiki najbardziej popularne właśnie u dzieci, czy glizda ludzka, czy włosogłówka. Przykładami pasożytów, które występują na terenach tropikalnych, czyli możemy sobie je przywieźć właśnie razem z podróżą, wracając skądś, to jest Thengoryes dwunastnicy czy węgorek jelitowy.
Leczenie może odbywać się poprzez podanie leku przez lekarza, najlepiej wtedy odrobaczać całą rodzinę, lecz możemy też oczyścić się naturalnie ziołami i dietą, czyli jest to terapia naturalna. Zioła na oczyszczenie nie powinny być stosowane przez kobiety w ciąży, kobiety karmiące oraz małe dzieci. Przedstawię teraz wykaz najbardziej popularnych ziół do oczyszczania jelit z przerostu pasożytów. Pierwsze to jest oregano. Oregano, zwane także lebiotką pospolitą, jest to roślina znana z tego, że przygotowuje się z niej przyprawę. Tak? Znamy ją z kuchni, z gotowania. Jednakże warto wiedzieć o tym, że właśnie w jej liściach znajduje się ten posiadający właściwości prozdrowotne olej. Więc jeśli kupujemy ten produkt w postaci właśnie olejku czystego, a nie kapsułek, to trzeba pamiętać o tym, aby zawsze rozpuścić go w wodzie lub innym napoju, bo jest on bardzo silny w działaniu i można poparzyć sobie jamę ustną. 2 to jest ekstrakt z orzecha czarnego. Surowcem jest naowocnia oraz liść, a także olej z orzecha włoskiego. Piołun, inaczej bylica, jest to ziele o takim niepozornym wyglądzie. Występuje ono na polach, czyli jest ono dosyć popularne. Wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych. Należy pamiętać, że należy zachować zdrowy rozsądek w stosowaniu go i możemy go przyrządzać w postaci naparu, bądź nalewek, bądź już gotowego produktu. Goździki mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze czy przeciwpasożytnicze. Zwłaszcza hamują rozwój lambii, można przygotowywać z nich olejki. Czosnek zwyczajny. Najważniejszym składnikiem czosnku jest siarkoorganiczny związek chemiczny allicyna. Jest to naturalny antybiotyk, hamuje rozwój bakterii, zwalcza infekcje, również ma działanie przeciwgrzybicze czy przeciwpasożytnicze. Olejek z czarnuszki. Ma on działanie przeciwpasożytnicze, hamuje np. rozwój lambii, nużeńca, przywr czy tasiemca. Wrotycz. Niszczy większość pierwotniaków, roztoczy pasożytniczych czy płazińców. Przygotowujemy z niego np. napar. Wyciąg z pestek dyni. Występują tam kukurbitacyny, czyli takie gorzkie substancje, które mają właśnie właściwości przeciwpasożytnicze. Oman wielki. On działa na przykład na motylicę wątrobową, przywry czy glizdę ludzką. W produktach dostępnych na rynku oprócz tych głównych składników mamy również takie w składzie jak tymianek, mięta pieprzowa, rumianek czy na przykład glistnik, jaskółcze ziele oraz wiele innych. Oprócz tego, że będziemy stosować konkretne zioło oczyszczające, do kuracji powinien być dodany również błonnik, aby wiązać toksyny, które wydzielają pasożyty lub grzyby i je wydalić. Błonnik, czyli na przykład psyllium, czyli babka płesznik, młody jęczmień, juka, siemię lniane czy inulina. Oczywiście musi być to dobrane indywidualnie, w zależności od tego, czy mamy silne biegunki, czy mamy zaparcia. Oprócz kuracji powinna być również stosowana dieta. W trakcie oczyszczania ma być gorzko, cierpko i kwaśno, jeśli chodzi o dietę, czyli bezwzględna eliminacja cukru, słodyczy, owoców suszonych, owoców o wysokim indeksie glikemicznym, słodkich, piwa, napojów gazowanych, słodzonych, soków i wszelkich produktów, które zawierają cukier, bo jeśli mamy oczyścić organizm z przerostu pasożytów, to nie możemy ich dokarmiać. W trakcie oczyszczania możemy zacząć dzień od wody z sokiem z cytryny, czyli na jedną szklankę wciskacie sobie pół cytryny i dzięki temu odkwaszamy organizm, dostarczamy dawki witaminy C, która w tym okresie oczyszczania jest bardzo niezbędna. Ważne również, aby w trakcie oczyszczania pić dużo wody, aby wypłukać toksyny, czyli na przykład 1,5 do 2 litrów wody dziennie. W trakcie stosowania kuracji można dodać również probiotyk, tak aby uzupełnić florę bakteryjną. Oczywiście nie w trakcie stosowania ziół oczyszczających, tylko w ciągu dnia. Mieszanki ziołowe są do kupienia powszechnie. Należy stosować je zgodnie z tym, co pisze producent na opakowaniu i zawsze trzeba dobrze przeczytać skład i sprawdzić, czy zioła nie będą wchodzić w interakcję z lekami, jeżeli takie przyjmujecie. W trakcie trwania kuracji może wystąpić taki efekt, który objawia się między innymi biegunką, zmęczeniem, nudnościami, rozbiciami, bólami głowy, czasami są to bóle stawów, problemy skórne czy świąt.
Jest to wina toksyn, które wydzielane są z obumarłych wskutek terapii patogenów, wirusów, bakterii, grzybów czy pasożytów. I jeśli organizm, a właściwie nerki i wątroba nie nadążają wydalać tych toksyn, pojawiają się właśnie objawy Herxa, bo jest to reakcja Herxa. Substancje przedostają się do krwiobiegu, atakują nasze komórki i wywołują różne reakcje organizmu. Nie zawsze tak się dzieje, w zależności od tego, jakie mamy już na wejściu, że tak powiem, dolegliwości. Jeśli tak jest, to należy po pierwsze pić dużo płynów, to co powiedziałam, aby wypłukiwać toksyny oraz dostarczyć właśnie do organizmu przeciwutleniaczy, czyli właśnie tak jak mówiłam, woda z cytryną. Można również przyjmować dawki witaminy D3, aby działać na polepszenie odporności organizmu. Jeśli efekt ten nie ustaje, bo w większości on trwa pierwsze 2 tygodnie, to wtedy należy zmniejszyć dawkowanie kuracji lub odstawić tę kurację, oczyścić z toksyn i powoli wracać do kuracji, obserwując swój organizm. Zawsze trzeba oczyścić się z głową, czyli dobrze obserwować swój organizm. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Udostępnij proszę ten odcinek, jeśli uważasz, że treści tu usłyszane będą dla kogoś przydatne. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał Boutique Diet. Jest to dla mnie zawsze mega motywacja do tworzenia kolejnych ciekawych treści. Do zobaczenia w kolejną niedzielę na moim kanale Boutique Diet. Zapraszam.